Witajcie w dzisiejszym programie. Putin chce, aby kobiety rodziły po 8 dzieci. Następnie USA grożą Turcji, kolejne sankcje wtórne za pomoc Rosji. Potem słabo się uczysz? To do fabryki. Następnie miasto Moskwa i dziura budżetowa na 1 bilion rubli, a na koniec Akra potwierdza prognozę Kremlinka Show. Zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry. Paweł, ja ci pokazywałem, że ja zacznę i zmieniałem ci nazwisko, bo używałeś mojego. Witajcie wszyscy. Zdarza się, zanim przejdziemy do paska Pawła, ja chciałem serdecznie wam podziękować za to, że oglądacie tak dużo nas i tak często ostatnio. Jesteśmy super szczęśliwi i bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie lajki i komentarze, za wszystkich nowych subskrybentów, za starych subskrybentów, którzy oglądają nas od wielu już miesięcy. Chciałem wam dziś rano serdecznie podziękować i oddaję głos Pawłowi. A ja chciałem powiedzieć, że słuchajcie, brakuje tylko 16 osób, żeby było 200 patronów. Mateusz nie wie, bo nie wychodzi z pokoju ostatnio. Tak, już mi zamurował drzwi. Jeżeli wam zależy na dziennikarstwie Mateusza i moich komentarzach i chcecie nas słuchać, oglądać, żeby tego było coraz więcej, prośba o wsparcie. Dzięki wam te programy powstają. Widzę, że Mateusz mnie przerzucił już. Tak, bo tu mieliśmy, że komuś się nie zgadzało. Słuchajcie, od paska. Z nowości mamy informacje na temat gazu. Okazuje się, że dosyć mroźne dni ostatnio mamy w Europie, ale mamy też odczyty zapasów gazu w Europie i znowu wszystko jest pod korek, pomimo tego, że pogoda nie jest sprzyjająca. Tutaj wielu analityków spodziewało się, że te ceny pójdą w górę, one nie poszły. Jest jeden problem w Australii, jeżeli chodzi o przepustowość. Jeżeli ten problem zostanie rozwiązany, to nawet można by się spodziewać niższych cen. A jeżeli chodzi o ropę, ropa stabilnie, Bałtyki w tym momencie poniżej $60 za baryłkę, noworosyjsk teoretycznie powyżej, ale nie dostarcza ze względu na sztormy. A jeżeli chodzi o Brent, wszyscy czekają na to, co się wydarzy lub nie wydarzy na spotkaniu OPEC, bo spotkanie OPEC, my dzisiaj będziemy o tym mówić, jest przesunięte prawdopodobnie po raz kolejny. Nie mogą się dogadać. No i to nie jest dobra informacja dla Rosji. Może w końcu uda się razem z Riyadem przekonać pozostałe kraje. Na razie jest dosyć duża opozycja do dodatkowych cięć. Jeżeli was ten temat interesuje, ja o nim pewnie będę mówił w najbliższym komentarzu, bo tutaj mamy rozdwojenie jaźni, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską i Rosję i plany OPEC na przyszły rok. I zaczynamy, słuchajcie, od krótkich informacji. Mamy informację, że Rosja jest gotowa na konflikt zbrojny z państwami NATO, ale to, czy się rozpocznie, czy nie, zależy od Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ryabkow. A nie od niego i od Rosji? Myślałem, że to w drugą stronę działa. Nie, jeszcze będzie dzisiaj pan Sergiusz cytowany. Dobra, rozumiem, że drugi temat też musisz podać, bo to będzie dziwnie brzmiało, bo sam go napisałeś. Czytaj. No, mamy poważny problem. Wyjazd do Rosji Mateusza staje pod znakiem zapytania. Cudzoziemcy wjeżdżający do Rosji będą mieli zakaz dyskredytowania władz i promowania nietradycyjnych wartości. No to temat zamknięty. No ja nie mogę jechać. No, właśnie nie wiem, dyskusyjny, bo tak myślę, że spełniamy warunki. No jak, 300 filmów... Tradycyjne wartości to chyba propagujemy, nie wiem. Ale słuchaj, 300 filmów dyskredytujących władzę w Rosji. Wiecie, że mamy ponad 300 filmów? To też taka informacja dla was. Jak nie macie co robić, a nie mamy filmu jakiegoś, możecie sięgnąć, bo tam jest dosyć duża baza, a dużo informacji jest ponadczasowych. To ja może zacytuję znowuż pana Sergiusza Ryabkowa. Powiedział, że Stany Zjednoczone demonstrują coraz większy nacisk na zmianę władzy w Rosji i organizację wewnętrznych rosyjskich zamieszek na terytorium i w regionach Federacji Rosyjskiej.
Przecież tam nie ma zamieszek. No ale wiesz, to jest podejrzane, bo może właśnie są i my nie wiemy, a on wie, ale już wie, kto jest winny. No tak. Też taka jest informacja Tak. dla innych. Natomiast ten rok będzie najgorszym rokiem pod względem oddawania do użytku centrów handlowych w Rosji we współczesnej jej historii, podaje biuro analityczne Infoline. No proszę, nikt nie chce budować. Kiedyś pamiętasz, mówiliśmy i się sprawdza. Moskiewski Sąd Arbitrażowy opublikował orzeczenie w sprawie wniosku o upadłość złożonego przez Giełdę Petersburgą. Zgodnie z orzeczeniem strona sama złożyła wniosek o upadłość. Giełda zaprzecza. To jest kabaret, nie? Ja nie wiem, znaczy przygotujemy jakiś dłuższy materiał, bo to wymaga jakiejś głębszej analizy. Sąd mówi, ale to wasz wniosek. Ale to nie myśmy wysłali. A podobno każdy może złożyć wniosek. O upadłość Być może giełdy. ktoś z wierzycieli złożył wniosek, natomiast sąd powiedział, że to strona złożyła, czyli no teraz będzie pewnie dochodzenie, czy faktycznie, natomiast sytuacja giełdy petersburskiej jest fatalna. Wcześniej czy później ta upadłość zostanie ogłoszona. Prawdopodobnie chodzi, jak to zwykle w Rosji, o wytransferowanie tych pieniędzy przed ogłoszeniem tej upadłości, bo potem wchodzi w jakiś zarząd komisaryczny i tak dalej. Tu teraz prezes, pamiętasz, się zmienił, zarząd się zmienił, a pewnie są to kwestie związane z finansami. Zobaczymy, jak ja myślę, że ten prezes, który odszedł i ten zarząd zdążyli wytransferować troszkę pieniążków i podrzucili, zgniłe jajo następnemu zarządowi, a ten zarząd mówi, ale myśmy jeszcze nic nie zdążyli ukraść, więc musimy to wycofać. Ten wniosek, bo to inaczej się nie Ja nie potrafię tego inaczej logicznie wytłumaczyć. Znaczy będziemy się przyglądać, pewnie za dzień, 2 dni zrobimy jakiś materiał na ten temat dłuższy. Lecimy dalej. OPEC Plus zostało przełożone z 26 listopada na 30 listopada. O tym wspominałem. Może zostać ponownie przełożone z powodu braku porozumienia członków organizacji w sprawie kwot produkcji ropy. Ktoś najbardziej krzyczy, żeby nie ciąć. Angola i Nigeria, ale pozostałe kraje też nie są chętne. Tak naprawdę chętna jest tylko Rosja, a najlepiej, żeby Arabia Saudyjska cięła, a Rosja kibicowała. To tak mniej więcej w skrócie. No to jest bardzo ciekawy case. Ciekawe, czy im się uda. W sumie informacje powinny być dzisiaj, bo jeżeli jutro ma być to spotkanie. Nie będzie prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje. Zjednoczone Emiraty Arabskie planowały wykorzystać szczyt klimatyczny do omówienia możliwych porozumień w przemyśle naftowo-gazowym z przedstawicielami delegacji innych państw. To już było, zrobiła się afera. Wiesz co, to jest. W sumie tak, ale oni tam pojechali i już przed zaczęli lobbować. Tak, ale oni rozmawiają. I się robiła afera. Oni się nie przejęli tą aferą. Już się odbyły spotkania z poszczególnymi krajami. Było spotkanie, jeżeli chodzi o Niemcy, jeżeli chodzi o Francję i tam są planowane następne spotkania, a więc nikt się tym w Dubaju za bardzo nie przejmuje, że ktoś tam krzyczy na ten temat. Mamy też informację, że Rosjanie podpisali długoterminowy kontrakt, a dokładnie NSZK, na dostawy zboża do Iranu. I to jest duży kontrakt. Jego wartość duże, nie Chiny jest i Iran. Ale to może wskazywać, że jeszcze mamy prawdopodobnie Koreę Północną. Może to wskazywać, że te problemy związane z eksportem, to mówiłem, że eksport szary, ale być może też te kontrakty będą pochłaniać dosyć dużą ilość tego zboża, który miał być kierowany na rynek krajowy. Zobaczymy, jak to będzie. Tak? Bo wiesz co, bo ja się tak zastanawiam, bo oni teraz produkowali i podpisali kontrakty na potężne ilości. Ale co jeżeli i w przyszłym roku czy za 2 lata te maszyny przestaną działać, nie będzie komu robić, to plony będą mniejsze, a plany trzeba wykonać, bo inaczej wielkie kary, nie? Kary prawdopodobnie, mogą mieć, nie widzimy tych kontraktów, a więc nie wiemy, co tam jest zapisane. Może być tak, że mają od do w jakimś okresie dostarczyć, różne mogą być zapisy.
Idziemy dalej. Gruziński parlament sprzeciwił się przyłączeniu się do zachodnich sankcji wobec Rosji. Mogą zaszkodzić mieszkańcom republiki, a nie zaszkodzą rosyjskiej gospodarce. I tak powiedział deputowany gruzińskiego parlamentu z rządzącej partii. A Marianna, żona szefa Głównego Zarządu Wywiadowczego Ukraińskiego Ministerstwa Obrony, Kryło Budanowa, została podtruwana, to już wiemy, natomiast podtruwana, takie są najnowsze informacje, arszenikiem i rtęcią. Poinformował o tym były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Walerij Kondratiuk. No, ciekawa sytuacja. Ciekawe, czy ona była celem, czy Budanow. Zobaczymy. Finlandia zamyka wszystkie przejścia graniczne z Rosją dla osób ubiegających się o azyl do 13 grudnia. Otwarta pozostaje jedynie stacja Vainikala przeznaczona dla ruchu pociągów. Data może ulec zmianie w przyszłości, czyli najprawdopodobniej będą wydłużać. Mamy informacje z Polski i z Finlandii. Polska porozumiała się z Finlandią w sprawie wysłania tam grupy personelu wojskowego, który ma pomóc ochronie granicy z Rosją. Tak poinformował Jacek Siewiera z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tu nie dopowiedzieliśmy, czy żona Budanowa żyje. Z tego co wiem, to żyje. Jest pod opieką lekarzy, nie? Jest proces odtruwania jakiś. Jest proces odtruwania, nawet ma się, z tego przynajmniej z oficjalnych tych informacji, dobrze. Polska porozumiała się z Finlandią w sprawie wysłania tam... No to już czytałem. Przepraszam. Finlandia karze swoich obywateli, zamykając granicę z Rosją, uważa marszałek Wołodin. Tak. Dlaczego karze swoich obywateli? No bo nie mogą jeździć do Rosji. Tak, okej. Tak. A tam mają rodziny i jest tak, i to jest taka kara. Minister Spraw Zagranicznych, Stosunków Gospodarczych Węgier, Peter Szijjártó, uważa, że NATO nie powinno być wciągane w konfrontację militarną z Federacją Rosyjską. No i fajnie. Przejdźmy do dłuższych tematów. Ja mam dziś jakąś taką ciekawostkę, może Was zainteresuje. Przemówienie Putina, które moim zdaniem stanie się klasykiem. Raz na jakiś czas polityk powie coś, co zapada w pamięć. Dla mnie będzie między innymi to przemówienie. I tu cytuję. Rosja stoi przed trudnymi wyzwaniami demograficznymi i aby je pokonać, konieczne jest wskrzeszenie tradycji rodzin wielodzietnych. I tak stwierdził sam prezydent Putin we wtorek. Wiele narodów Rosji podtrzymuje tradycję silnej, wielopokoleniowej rodziny, w której wychowuje się 4, 5 lub więcej dzieci. Zaledwie kilka pokoleń temu babcie i prababcie dzisiejszych Rosjan miały w rodzinach 7, 8 dzieci, a nawet więcej. I uwaga, idzie złota myśl. Zachowujmy się i ożywiajmy te wspaniałe tradycje. Posiadanie wielu dzieci i dużej rodziny powinno stać się normą, sposobem życia wszystkich narodów Rosji. Zdaniem prezydenta nie da się rozwiązać problemów demograficznych jedynie za pomocą pieniędzy, świadczeń socjalnych i zasiłków. No, tu mogę podpowiedzieć, można też próbować walczyć na przykład z tym, nie prowadząc wojny i nie wysyłając setek tysięcy ludzi na śmierć. Narodowy projekt Demografia, obowiązujący od 2018 roku i kosztujący budżet 4 biliony rubli, okazał się jak dotąd bezsilny w wydobyciu kraju z dziury demograficznej. Według wyników pierwszego półrocza tego roku liczba dzieci urodzonych w Rosji spadła o kolejne 3% do 616 000. W czerwcu było minimum w całej historii obserwacji, więc gratulacje, panie prezydencie, 104 000, czyli o 6,7% mniej niż rok wcześniej. Liczba urodzeń dzieci w Rosji stale spada od czasu aneksji Krymu, czyli pierwszych nałożonych na Rosję takich większych sankcji. I od tego czasu spadła prawie o 1/3. Wiedzieliście o tym? Spadek narodzin o 1/3 w 8-9 lat to już jest realny i duży problem.
Pod koniec tego roku, według prognoz Rossstatu, liczba urodzeń spadnie do 1,2 miliona i stanie się minimum od połowy lat 90., ale to nie wszystko, gdyż w kolejnych latach ten niechlubny rekord będzie ponownie bity. 1,17 miliona dzieci w 2024, 1,15 miliona dzieci rok później i 1,14 miliona w 2026, a ja tylko przypominam jeden drobny szczególik. To dane Rossstatu. Ten wylicza wzrost PKB Rosji o 5%, inflację około 6,7%. Myślę, że z narodzinami, pomimo że dane są pesymistyczne, to i tak pewnie jest to najoptymistyczniejszy scenariusz, jaki jest możliwy. Co, Paweł? Ja myślę, że tą sprawę można bardzo prosto rozwiązać. Okej. Wystarczy dekret Putina. No to brzmiało jak dekret. I poinstruować Rosstat. I myślę, że w przyszłym roku będzie... Nie, ja myślałem, że poinstruować kobiety, że teraz już jest nakaz rodzenia wszystkie siódemki. I jak tak dalej będzie, to się bo może wiesz, że skończy. jeszcze muszą być mężczyźni, a mężczyźni nie, to sam Putin coraz bardziej znaczy ci młodzi coraz bardziej deficytowym towarem. Ale można nasienie pobrać od samego cara i rozdzielić. No tak. Ojciec narodu będzie. No, to ciekawy pomysł. Po raz pierwszy powiedzieliśmy o tym na Kremlinka Show, a więc możecie nas cytować. Tak. Przechodzimy, słuchajcie, do poważnej informacji, bo groźby. Słuchajcie, USA grozi Turcji. Grozi Turcji za tak naprawdę handlowanie z Rosjanami. No i kolejne sankcje, już tym razem wtórne, mogą zostać nawet w grudniu nałożone. Tutaj mamy informację, że Turcy otrzymali już nawet kilka pism, w którym Stany Zjednoczone ostrzegają, że mogą śledzić działalność tureckich firm, które korzystają z amerykańskich systemów oprogramowania lub handlują ze Stanami Zjednoczonymi. No dosyć, myślę, poważne groźby. A przypomnijmy, że od początku wojny, konfliktu w Ukrainie Turcja podwoiła, czyli tego z 2022, Turcja podwoiła dostawy towarów do Rosji, zastępując zachodnie firmy, które wyjechały, i pomaga rosyjskim firmom cały czas omijać restrykcje. W pierwszej połowie 2023 roku turecki eksport osiągnął poziom prawie 5 miliardów dolarów wobec 2,6 miliarda dolarów. No i to jest oczywiście nadal mało w stosunku do innych kierunków, o tym też wielokrotnie mówiliśmy. W Chinach chyba 90, nie? No tak, natomiast, ale dla Turcji też ten rosyjski kierunek nie jest jakoś bardzo istotny i nie mogą w obecnej sytuacji, w mojej ocenie, ryzykować. Znaczy oni lubią ryzykować, jak to Turcy, natomiast nie powinni ryzykować swoich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi przy obecnych problemach gospodarczych, bo kierunek amerykański czy Unii Europejskiej jest o wiele ważniejszy niż kierunek rosyjski. Tutaj mamy dosyć silne niezadowolenie Waszyngtonu i obecnej administracji Bidena, który już drugi raz od początku tego roku wysyła do Turcji delegacje urzędników skarbowych na czele z kuratorem teraz i dyrektorem wywiadu finansowego Brianem Nelsonem. Podczas wizyty Nelson będzie omawiał, tak to nazwijmy, przestrzeganie amerykańskich sankcji wobec Rosji. Stany Zjednoczone już ostrzegły kilka tureckich firm przed wtórnymi środkami, w tym sankcjami finansowymi, które odetną im dostęp do zachodnich systemów bankowych. Przypomnijmy, że Departament Skarbu USA umieścił na czarnej liście ponad 20 firm z Chin, Zjednoczonych Emiratów, ale również z Turcji, które według Waszyngtonu zaopatrywały Federację Rosyjską w produkty objęte sankcjami. No i tu, tak jak widzimy, Stany Zjednoczone zaczynają punktowo działać i koncentrować się na konkretnych krajach, tam gdzie mogą, no bo powiedzmy w tych Chinach będzie trudniej, ale już w Emiratach Arabskich i
w Turcji, no można próbować. Ponadto Departament Skarbu USA zagroził przedstawicielom przedsiębiorstw żeglugowych, w tym tureckich i greckich, karą więzienia, jeśli nie przekażą wszystkich żądanych informacji. Żądania skierowano do ponad 30 firm tureckich i greckich oraz Emiratów Arabskich. I to są właściciele ponad 100 tankowców. Sami Grecy mają 100 tankowców, które w tym momencie wycofali, jeżeli chodzi o transport rosyjskiej ropy. Zobaczymy, jak to się będzie przekładać. Mamy jeszcze tutaj inne kraje. Zobaczymy jak to, na ile to będzie skuteczne. Natomiast widzimy coraz większe zniecierpliwienie Amerykanów. No i może się okazać, że zaczną wpisywać po prostu tureckie firmy na listę, a być może, jeżeli by to nie pomogło, to może grozić Turcji jakieś większe reperkusje. Ja przejdę do następnej informacji. Słuchajcie, słabo się uczysz, a to do fabryki. Uralscy uczniowie, którzy nie zdali egzaminów w 9 klasie, mogą otrzymać możliwość opanowania zawodu, na który jest popyt w przemyśle, w celu oczywiście uzupełnienia niedoborów kadrowych. Minister Gospodarki i Rozwoju Terytorialnego Rusłan Sadykow zwrócił uwagę na rosnące zapotrzebowanie na kształcenie specjalistów w dziedzinie budowy maszyn. Aby poradzić sobie z niedoborami kadrowymi w fabrykach, nie wystarczy zatrudniać dorosłych. To jest cytat. Warunkiem przyjęcia do szkół technicznych i uczelni jest zdanie egzaminu OGE. Egzamin obejmuje język rosyjski, matematykę i 2 przedmioty do wyboru. No i jeżeli nie zda taki uczeń tego egzaminu, no to może próbować swoich sił w przemyśle obronnym. Minister edukacji zapowiedział powrót sowieckiej praktyki polegającej na wysyłaniu uczniów do przedsiębiorstw przemysłowych. W fabrykach odbędą się dni dla uczniów, które pozwolą nastolatkom lepiej zapoznać się z prawdziwą produkcją i technologiami. Dotkliwe braki kadrowe, tu będę cytował szefa Ministerstwa Rozwoju, dotkliwe braki kadrowe to poważne wyzwanie systemowe i hamulec rosyjskiej gospodarki. Trudno polemizować z faktem, że kapitał ludzki, zasoby ludzkie stały się zasobem najbardziej deficytowym w gospodarce. Nie inwestycje, nie finanse, ani nawet technologie, które są trudne. Głównym problemem są zasoby ludzkie, podkreślił minister. I ja się tak zastanawiam, jak to się klei tym wszystkim, którzy wieszczą wielką mobilizację. Rozumiem, że Putin może to ogłosić, ale mamy w Polsce jakąś taką narrację, że jak ogłoszą, to jest oznaka siły i odbudowanie ich potencjału. Dla mnie oni wszyscy patrzą na przysłowiową ilość głów w okopie, ale moim zdaniem nic bardziej mylnego, bo to jest nóż w plecy dla całego przemysłu i logistyki. Rozumiem, że mogą próbować wielki rzut, Zachód się wystraszy, nastanie krzywy pokój, ale jeśli nie, to co? Dzieci w fabrykach i kopalniach, kobiety na traktorach i przymusowe 6 do 8 dzieci? Rosja zachowuje się tak, jakby mentalnie odpaliła im się symulacja XVII wieku. Dla mnie to jest jakieś szaleństwo, ale kto wie, może w tym szaleństwie jest metoda. Paweł, masz jakieś zdanie na ten temat? Ja mam następną informację, zanim przejdziesz, bo są informacje dosyć ważne, myślę. Pamiętacie, my dosyć dużo mówiliśmy o różnego rodzaju prognozach i cały czas prognozujemy, próbujemy wyprzedzić te trendy. I tak jak obserwujemy, że u nas najczęściej eksperci mówią o tym, co było 2 miesiące temu, czy 3 miesiące, czy pół roku temu w Rosji, my staramy jak gdyby się przewidzieć, co się wydarzy. No i tutaj bardzo miło, że analityczna agencja ratingowa potwierdziła nasze prognozy, ponieważ według analitycznej agencji ratingowej wzrost gospodarczy Rosji zmniejszy się w przyszłym roku o ponad połowę. Do końca 2023 PKB może wzrosnąć, oni tam podają 2, jakaś wartość, natomiast mówi się, że maksymalnie nie przekroczy 3%, mówi się o 2%.
z jakąś tam częścią, ale w 2024, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, jego wzrost nie przekroczy 1%. I o ile te procenty nie są istotne, wielokrotnie mówiliśmy, to bardziej istotne są przyczyny takiej dynamiki. I tutaj analitycy wymieniają spadek konsumpcji i krańcowe wykorzystanie mocy produkcyjnych. Mówiliśmy o tym i tak również oni wskazują, że w połowie roku uzyskaliśmy ten pik, tak? Czyli jak gdyby powiedzmy w okolicach maja, czerwca, lipca był pik, jeżeli chodzi o wykorzystanie mocy produkcyjnych, a od tego czasu obserwujemy spadek tutaj. Wskazuje się również na problemy z niedoborem personelu, no i to nie nowość, my już w zeszłym roku na ten temat mówiliśmy. Ponadto wiele sektorów, które zapewniało ożywienie gospodarcze, już teraz rozwija się powyżej swojego potencjalnego i historycznego trendu. I tutaj głównie im chodzi o zbrojenia i ten przemysł zbrojeniowy, natomiast wskazują, że osłabienie de facto widzimy już od jesieni. We wrześniu sektor energetyki, energii elektrycznej, gazu, pary spadł o ponad 3%. Ponadto dla wielu branż nadszedł czas na wymianę floty maszyn, co również będzie poważnym problemem. Przemysł jako całość wykazała spadek produkcji w okresie lipiec-wrzesień, pomimo produkcji zbrojeniowej. Największe państwowe firmy, takie jak Koleje Rosyjskie, Avtovaz, Aeroflot, Roskosmos, nasi bohaterowie naszych porannych cepów będą miały problemy. Ponadto do końca 2023 rosyjskie regiony stanęły w obliczu gwałtownego ograniczenia pomocy finansowej z budżetu federalnego. Zrobiliśmy są takie krótkie filmiki, które ten taki chyba Francuz pokazuje później tak. O, tak, że to oczywiste, nie? No i to... Tak, oczywiste, tak. Tak, oczywiste. Wszyscy rosyjscy eksperci mówią o potrzebie przełomu technologicznego, aby te same zasoby mogły produkować więcej. My o tym będziemy mówili via Ruski, a więc już zapraszamy na sobotę, jeżeli zdążymy z materiałem o przełomie technologicznym. Wskazuje się, że i to jest cytat pana Olega Komolowa, doktora ekonomii, profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Finansowym, który powiedział, że jeśli nie poczynimy wystarczających inwestycji w postęp technologiczny, będziemy odmierzać czas, nie będzie wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie. Potkniemy się o stagnację i przestoje w produkcji. Do rozszerzonej produkcji potrzebna jest technologia, jak i również pieniądze. Skąd jednak je pozyskiwać? I o tym dzisiaj chcielibyśmy podyskutować w komentarzu dnia. Tak, i myślę, że tym oto newsem zakończymy. Zostały nam jeszcze informacje, ale przerzucimy je na jutro, bo już jest CEP bardzo długi. Ja Wam serdecznie dziękuję. Zapraszamy po południu oraz jutro. Trzymajcie się. Cześć. Miłego dnia. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.